아무래도 뜻나더니 아무래도 싫어. 문화선 산다서 여기서 문화선 사도바는 아무래도 싫어. Wzrok jest najważniejszym zmysłem każdej istoty ludzkiej. Gdy jego stan zaczyna się pogarszać, drastycznemu pogorszeniu ulega również jakość naszego życia. Szacuje się, że liczba osób na całym świecie cierpiących na taki czy inny deficyt wzroku oscyluje w granicach 285 milionów. 39 milionów to osoby niewidome. 246 milionów to osoby niedowidzące. Co ważne, to właśnie w krajach rozwijających się żyje aż 90% wszystkich osób z deficytami wzroku. Choć w przypadku niektórych deficytów, takich jak np. zaćma czy chociażby różnorakie wady refrakcji, możliwe jest częściowe lub nawet całkowite usunięcie deficytu, to koszt takich zabiegów jest nieporównywalnie bardziej dotkliwy w krajach rozwijających się. Jednak jeszcze większym problemem niż samo leczenie deficytu jest jego wykrycie. Deficyty wzroku są bowiem bardzo podstępne, to znaczy, że zauważamy je dopiero wtedy, gdy zaczną wpływać na wykonywanie codziennych czynności. Niestety, np. w przypadku jaskry, wczesne wykrycie choroby jest kluczowe, ponieważ nie jesteśmy w stanie cofnąć zniszczeń, które ta choroba powoduje. Tutaj wchodzi na scenę oczywiście całe spektrum metod diagnostycznych, które służą do diagnozy wzroku. Dla przykładu pole widzenia pacjenta możemy badać np. tzw. metodą konfrontacyjną, która polega na porównywaniu pola widzenia diagnosty z polem widzenia pacjenta. Metoda ta jest tania, ponieważ nie wymaga żadnego sprzętu i może być wykorzystywana gdziekolwiek na świecie przez każdego. Niestety jest bardzo niedokładna. Innym bardzo popularnym rozwiązaniem wykorzystywanym przy badaniu pola widzenia człowieka jest perymetria komputerowa. W badaniu perymetrycznym pacjent zasiada naprzeciwko półkolistej kopuły, na której wyświetlane są pojedyncze punkty świetlne o zmiennym natężeniu i kolorze w zależności od parametrów badania. Badanie perymetryczne to ogólnie rzecz biorąc najpopularniejszy rodzaj badań pola widzenia w krajach rozwiniętych. Niestety, perymetry, czyli urządzenia przeznaczone do wykonywania tego rodzaju badań, są bardzo drogie. Koszt zakupu w zależności od modelu i producenta to wydatek rzędu dziesiątek tysięcy euro. Mamy więc problem, szczególnie w przypadku krajów rozwijających się, który może być jednak w znacznym stopniu rozwiązany. Tym rozwiązaniem może być ogólnodostępne oprogramowanie działające na dowolnym komputerze osobistym, tablecie, smartfonie czy też w wirtualnej rzeczywistości. Oprogramowanie, które stanowi zbiór najpopularniejszych metod przeznaczonych do badania wzroku. Oprogramowanie, które umożliwia diagnozę na poziomie nie gorszym od profesjonalnych rozwiązań. Pomimo tego wszystkiego jest tanie, ogólnodostępne, łatwe w obsłudze i bardzo mobilne, dzięki czemu może z niego korzystać każdy w każdym miejscu kuli ziemskiej. Takim oprogramowaniem staje się SPECVIS, które już teraz działa na dowolnym komputerze osobistym i pozwala na badanie pola widzenia na poziomie nie gorszym od profesjonalnych perymetrów kosztujących dziesiątki tysięcy euro. W bliskiej przyszłości SPECVIS będzie rozszerzany o kolejne funkcjonalności, a także powstanie jego wersja na urządzenia mobilne, w szczególności z myślą o wirtualnej rzeczywistości, która daje o wiele większe możliwości diagnostyczne wzroku niż zwykłe komputery osobiste. SPECVIS to mobilne, dokładne i tanie rozwiązanie przeznaczone do diagnostyki wzroku każdego człowieka.